No witam ponownie. Dzisiaj na warsztat bierzemy postrzeganą przez wielu jako początek końca serii Resident Evil 5. Według mnie jest znacznie lepsza od tragicznej i przyciągniętej szóstki, która nawet w koopie jest przeciętna i się strasznie dłuży, w przeciwieństwie do poprzednika. Żeby podkręcić trochę atmosferę, założyłem się z widzem o stówkę, że wyrobię się w 20 godzin, co wtedy wydawało się dosyć trudnym wyzwaniem, ale to zobaczymy. Zapraszam. Już na samym początku zrobiłem błąd, bo myślałem, że wystarczy przejść grę na nieważne jakim poziomie trudności, aby odblokować profesjonal, czyli ten najwyższy. A to trzeba przejść na weteranie. Uśmiechnięty i niczego nieświadomy wybrałem amatora, żeby bezboleśnie ukończyć giereczkę. Rozgrywka zaczyna się spacerkiem po wiosce, dostajemy od kontaktu broń i oglądamy jak powstał COVID. Dobijamy do placu zgromadzeń, tam już egzekucja tego ziomeczka, co nam broń dał. Nawiasem mówiąc, kontrwywiad w tej Afryce działa szybciej niż FSB. Capcom chciał być sprytny i powtórzyć fenomenalną akcję z początku Residenta 4, gdzie po prostu musimy się bronić. Tutaj szybko wpadły 3 trofki. Pierwszą z nich zaliczamy za eksterminację 3 oponentów pierwszym granatem jaki znajdujemy. Meat Shower. Druga to Ride the Lightning, który jest nagrodą za popieszczenie i przeładowanie prądem wroga. Trzeci natomiast zgarniamy za przeżycie całej akcji i ukończenie pierwszego rozdziału. Nie zwalniamy tempa i w trakcie rozmawiania z cywilami dostajemy Cut Above za skaryfikację 5 z nich nożem jak popuś. Pamiętacie tego chłopka z Kalisza, co się pociął, bo chciał być fajny, a nikt o nim teraz nie pamięta? Na końcu chaptera czeka boss, którego eliminujemy z finezją austriackiego malarza. A po nim trofka za finish etapu 1-2. Dobra, następny rozdział jest bardzo bogaty w aciki, więc po kolei. Wybiegamy z hangaru i przebijamy się przez doki pełne kontenerów. Na moście, gdzie Tomasz Hajto próbuje nas poskromić jak starą babę na pasach, jest dużo beczek. Strzał w nią, gdy 3 wrogów jest obok, owocuje pucharkiem. Baptism by Fire. Następnie przechodzimy do czegoś na kształt portu, zbieramy klucz i otwieramy bramę. Tutaj pokonany został 20 oponent za pomocą ataków fizycznych, więc wpadła trofka Get Physical. W tym etapie zaczynają się pojawiać wrogowie z koktajlami Mołotowa. Jeden strzał w butelkę i Fireworks jest nasze. Wychodzimy z portu na jakieś blokowisko, a przed wejściem do budynku strącamy 20 główkę z karku i wpada Exploding Heads. Walczymy tutaj z minibossem, czyli świrem z piłą łańcuchową. Zbieramy z niego klucz i nim otwieramy drzwi. Krótkie quick time event z afrykańskimi Ghost Riderami i koniec etapu. Tak jak się spodziewacie, kolejne ambitne osiągnięcie wpada na konto. Jakiś ziomo Szewy, Szewa to nasz partner, zapomniałem o tym wspomnieć, tam gada, że koleś handlujący bronią biologiczną, co go w sumie szukamy od początku, to jest tam gdzieś po drugiej stronie jakiejś kopalni. Wycieczka przez naturalne środowisko Ślązaków i jesteśmy po drugiej stronie. Irving, czyli ten czarny charakter, sobie ucieka z ludzikiem, co jak Plague Doctor wygląda, a my za nimi. W trakcie wspinaczki pod górę wpadł Who Do You Trust? Ten pucharek ma dziwny opis, a mówi, że trzeba podnieść poziom zaufania z partnerem. A na prosty język to znaczy, że cokolwiek AI zrobi, da amunicję, podniesie, uleczy, to dusimy kółeczko, żeby podziękować. I tyle. Walka z bossem, czyli takim olbrzymim robalem i następny rozdział pęka. Sheva to headquarters. Kolejny poziom to autoscroller / celowniczek. Strzelanie na oślep, uważając tylko na to, żeby broń się nie przegrzała. Jest jedna trofka, którą można tu technicznie pominąć, ale jest to bardzo trudne. Wystarczy tylko zestrzelić kierowcę ciężarówki, choć w moim przypadku wydaje mi się, że go w ogóle nawet nie trafiłem. Tak czy inaczej, nazywa się on Drive-by shooting, podjebanym kinem. Etap kończy się walką z podstarzałym El Gigante z Residenta 4. Robimy to co wcześniej, czyli full auto w dziada, potem w narośle wyskakujące z niego.
Po powtórce całego procesu stwór pada i kolejne trofeum za koniec chapteru zaliczone. Krzysztof Czerwone Pole zaczyna gadać, że mu Jill podczas którejś z poprzednich misji jakby umarła, ale chyba nie umarła jednak, bo wcześniej na jakimś tablecie widział jej twarz. Baza każe mu się wycofać, ale on ma to generalnie gdzieś i rusza dalej za Irvingiem. A Shewa jako poczciwa kobiecina chce mu dalej pomagać. Trafiamy na chyba najbardziej otwartą lokację, gdzie łódką pływamy z miejsca na miejsce i zgarniamy fragmenty klucza. Nadmienię, że na środku bagna znajduje się rakietnica i możemy dowoli ją farmić wchodząc przez Chapter Select i łapać na przykład bossów. Tutaj też pierwszy raz można kupić elektryczną pałę. Za spacyfikowanie nią 30 demonstrantów, znaczy zarażonych, wpada trofeum Cattle Prod. Wkładamy wszystkie klucze w bramę, czyścimy wiochę z tubylców i finiszujemy rozdział 3.1. Przebijamy się przez kolejne fale wrogów, mijamy namioty z logiem firmy Tricel, która w sumie, spoiler alert, jest taką nową umbrellą, znaczy się finansuje te całe bronie biologiczne, nie ma co wchodzić w szczegóły. W rafinerii uznałem, że to idealny moment, żeby nożem odbić bełt z kuszy. Niby można to zrobić wcześniej, ale szczerze mówiąc o tym zapomniałem. Reszta rozdziału to współpraca z ziomem Shewy z początku i spotkanie z Irvingiem, który wysadza całą rafinerię w pizdu. Koniec chapteru, następna trofka. Cały następny etap to pościg na łodzi, otwieranie śluz i walka z bossem, czyli przemienionym przez wirus Irvingiem. Korzystamy z wieżyczek i rakietnic, a monstrum szybko pada. Coś tam gada, że płyńcie do tej jaskini, co akurat obok jest, a dowiecie się wszystkiego. Wspomina imię Excela, a Shewa napomina, że to szefowa Tricel, ale połączyć nasz duet faktów nie potrafi. Mimo że plot twist wydaje się bardzo oczywisty. Koniec rozdziału. Gra w tym momencie zmienia się w Tomb Raidera, czyli jedna wielka eksploracja jakiegoś grobowca, jaskiń czy innych tam zaginionych miast. Jednak zanim pójdziemy dalej, rzucamy flashbangiem w grupkę pająków i zgarniamy trofkę Going to the Light. Poziom, na którym aktualnie jesteśmy, to zaginione miasto Majów czy innych Azteków, ale nic tu ciekawego się nie dzieje. Etap 4.1 się kończy, kolejny pucharek, ding. 4.2 to więcej tego samego. Szukamy kluczy do antycznych wrót, które oczywiście działają i są nie do zajechania jak Polones. Tutaj zgarniamy Achika, a friend in need, za pomoc towarzyszowi 10 razy, gdy na przykład złapie go tubylec, czy po prostu wyskoczy wielki napis help. Druga połowa lokacji to idiotycznie prosta zagadka z laserami, którą szybko rozwiązujemy i pęka kolejny chapter. Przed wrotami do tajnej placówki badawczej znajdują się roślinki, które z tego co pamiętam były bazą pod wszystkie wirusy z tej serii, choć Resident Evil Village to chyba trochę zmienił, no ale pewny tego nie jestem. W każdym razie wesołym krokiem wchodzimy do środka, a tam ukochane z Resident Evil 2 likery. Za dobicie nożem zestagerowanego wroga wpada Heartstopper. Ten etap jest mega krótki i kończy się boss fightem z wielkim krabem. Bijemy go po widocznym mięsie, wrzucamy granaty do japy, aż się nie zmęczy i nie spadnie w czeluść pod nami. Nasz cudowny duecik odkrywa poda, gdzie powinna być Jill, ale jej tam nie ma. Znowu ding za chapter. A więc zaczynamy fazę Call of Duty i w sumie ta trwa już do końca gry. W skrócie oponenci dostają do rąk kałachy. Większość tego etapu to bieganie po taśmach produkcyjnych, z tym, że zamiast koszulek i butów, których wyprodukowanie w Afryce kosztuje $1, są to głównie trupy i wybuchające beczki. Lovely. Na końcu czeka spotkanie z bossem, ewolucją tego z chapteru 1.2. Normalna walka polega na smażeniu go za pomocą miotacza ognia, ładowania go paliwem i tak w kółko. My korzystamy z rakietnicy znalezionej na początku 3.1. Jeden strzał i bye bye. Koniec rozdziału. Poziom 5.3 to więcej tego samego, a finalnie trafiamy na Weskera. Your future hinges upon this fight. Postacią ratującą wcześniej Irvinga okazuje się być Jill, której TikTok przeżarł mózg i nas nie pamięta. Krzyczy jakiś brainrot skibidi sigma i nie idzie jej zrozumieć. Następna trofka wymaga wpakowania w Weskera tylu obrażeń, żeby przedwcześnie uciekł, bo po 7 minutach po prostu się nudzi i zostawia gracza z Jill. Najprostszą taktyką na to jest strzał z RPG jak nie patrzy i wysadzenie pocisku z pistoletu, bo pan w cekinach to czad i potrafi po prostu złapać taki pocisk. Dostajemy Achika Bad Blood.
Siema, nie chcę mi się z wami bawić, zwijam nara. Ale to nie koniec. Teraz trzeba Jill ratować i zerwać smartfon z klatki piersiowej. Krzyczymy na nią, aż mózg się jej nie zacznie przegrzewać. Szewa ją łapie, a my zrywamy to dziadostwo. Istotne jest, żeby to zrobić w taki sposób, bo gdy my ją złapiemy, to AI partner wali jej ciosa i rzuca na ziemię. Gdy w końcu się to uda, wpada Masters of Removing. Taki śmieszny żart w odniesieniu do pierwszego Residenta i Master of Unlocking, czyli tytułu nadanego Jill przez Barego. Jezu, czuję się jak totalny nerd, gdy tłumaczę takie rzeczy. And Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Cutscenkę potem, chapter się kończy. Do końca gry na amatorze wpadły tylko tropki fabularne, więc czas na telegraficzny skrót. Gonimy za Weskerem na statek, cały poziom to po prostu walka. Jedna rzecz, o której możemy wspomnieć, to że trafiamy na Excelę, ona ucieka i gubi dziwną strzykawkę. 6-1 zaliczone. 6-2 to wielki boss fight. Wesker zdradza Excelę, no bo kto by się tego spodziewał, i infekuje ją wirusem. Długa sekwencja Quick Time Event, przebijamy się przez statek i na szczycie walka. Tutaj kolejny raz największym kumplem jest rakietnica, bo gdy odsłonimy czuły punkt oponenta jakimś astralnym działem orbitalnym, po prostu walimy z RPG-a i walka dobiega końca. Koniec 6-2. Tutaj Jill dzwoni i mówi, że Wesker to musi idealnie sobie dozować wirusa, bo się przekręci. Oczywiście to, co zgubiła Excela, to jest ten wirus i trzeba mu go wprowadzić na odmiar. Kolejny etap to gauntlet z dużą ilością wrogów i 2 śluzami do otwarcia. Po ubiciu wszystkiego, co się rusza, wpadamy na Weskera. Wyłączamy światło, bo debil nie umie ściągnąć okularów przeciwsłonecznych, nic nie widzi w ciemnościach i walimy z rakiety jak nie patrzy. Tak samo jak przy poprzedniej walce z nim. Pierwsza próba wstrzyknięcia się nie udaje i powtarzamy cały proces. Blondas ucieka na samolot, co chce go użyć do dystrybucji fentanylu, znaczy się tego wirusa. Bora Bora will be released into the atmosphere, ensuring complete global saturation. Długa sekwencja z QTE, gdzie Szewa chce się poświęcić, ale Krzysztof mówi nie, nie znowu jak Jill, nie, i generalnie wszyscy lądują w gigantycznym wulkanie. Cały czas mnie to bawi, nie wiem co tam w Capcomie wtedy palili, ale na pewno było dobrze. Jedna słynna scenka z waleniem kamulca później i parę magazynków wpakowanych w Weskera, gra się kończy podwójnym RPG w twarz w trakcie cutscenki. 6-3 ukończone. Tak ukończyliśmy całą grę na amatorze. Tak jak wspomniałem na początku, trzeba przejść grę na weteranie, aby odblokować najwyższy poziom trudności. Czeka nas szybki speedrun, więc trzeba wykorzystać te podejście na delikatny clean-up. 2 aciki wpadły naturalnie w 5-2. Pierwszy z nich to nagroda za uleczenie partnera 10 razy, gdy ten jest w stanie agonii. Lifeguard. Drugi natomiast zgarniamy za zabicie 30 oponentów z łuku, który odblokowuje się do zakupu po ulepszeniu pierwszej snajperki i ma nieskończoność amunicji. Tylko Szewa go może używać, więc tymczasowy swap został uskuteczniony i zaliczamy bullseye. Pod koniec chapteru 6.1 rozbijamy ostatni z 30 emblematów BSAA, co skutkuje trofką Badge of Honor. Na ostatnim etapie w wulkanie zdobywamy ostatni unikatowy skarb, a za zebranie całego setu zgarniamy They Belong in the Museum. Po ukończeniu gry wpadły trofea za poziom trudności Weteran i Normal. Po następne 2 udajemy się do menu Bonus Features i wykupujemy po kolei wszystkie stroje, co daje nam achika All Dressed Up. W tym samym menu odklikujemy wszystkie figurki i wpada pucharek Their Action Figures. Dodam, że do strojów i figurek musimy zestrzelić wszystkie emblematy, co zrobiliśmy, oraz ukończyć wszystkie rozdziały z rangą S. Kolejne 2 trofki odhaczamy na mokradłach w chapterze 3.1.
Najpierw po prostu sprzedajemy zgniłe jajo tubylcowi na twarz, co owocuje trofką Egg on your face. Druga z nich wymaga zdobycia wszystkich jaj, czyli zwykłego, brązowego, zgniłego i złotego. Nam jakimś cudem brakowało tylko złotego po 2 playthrough, więc płyniemy na środkową wyspę z kurnikiem i czekamy aż kura zniesie złote jajo. Wymagało to parę resetów, ale w końcu się udało. Kontynuując cleanup, odpalamy tryb Mercenaries, wybieramy Chrisa w stroju Heavy Metal na pierwszej mapie i szybko eliminujemy 30 oponentów z minigana. I tak trzeba go odblokować oraz kupić w głównej kampanii dla innego Achika, ale chciałem już mieć to z głowy, bo ten plecak od amunicji na plecach Krzyśka to jest gigantyczny kloc, który zasłania pół ekranu. Reset mapy, podbiegnięcie do łatwopalnych zbiorników, obicie paru zbirów paroma strzałami z pistoletu i bang we wcześniej wspomniane beczki. 3 wrogów pada, a my dostajemy stop, drop and roll. Kolejny reset, wybór postaci z shotgunem, według mnie najlepiej Weskera w stroju Stars, bo jego hydra strzela najszybciej w tej klasie. Wskakujemy na dach i czekamy aż wróg skoczy za nami. Strzał w głowę w locie i zgarniamy Lead Aspirin. Do następnego pucharka potrzebujemy dużego pana z piwnym brzuchem. Pierwszy rozdział, który mi przyszedł na myśl, to 6-1, bo tam jest ich paru. Ekwipujemy flashbanga, rzucamy w gościa, potem atak fizyczny, AI robi to samo, a my wykańczamy kombosa. Koniec prostych achików, czas na przejście gry po raz trzeci, tym razem na profesjonalu, gdzie z reguły jeden cios doprowadza do zgonu. Głupota AI jest tutaj najbardziej frustrująca, więc do drugiej połowy zgarnąłem zioma. Pozdro Arfinde. Kampania trwała kilka godzin, choć dla was to pewnie parę sekund dzięki magii montażu. Po ostatnim ubiciu Weskera zgarniamy War Hero. Przed nami grind po wszystkie bronie. W to wlicza się każda, którą zdobywa się w trakcie kampanii, 2 pistolety i pałka elektryczna, kupujemy, nie można ich znaleźć, oraz gnaty, których możliwość zakupu mamy dopiero po ulepszeniu pierwszej broni w każdej klasie. Na przykład Hydra po ulepszeniu pierwszego shotguna, Gatling Gun po upgrade'zie pierwszego SMG i tak dalej. Jednak po zdobyciu wszystkiego trofeum nie wpadło. Szybki Google Search i okazało się, że trzeba mieć każdy rodzaj amunicji do granatnika, miny i każdy rodzaj granatu. Brakujący granat zapalający zdobyłem w kopalni na poziomie 2-2. W końcu trofka Stockpile wpadła na konto. Dobra, ostatnie co zostało to ulepszenie wszystkich dostępnych pukawek. Najlepsze miejsce do zarabiania siana jakie wynalazłem to krótki korytarz z likerami, które dropiły skarb za 2500, 5 razy na każdy run, czyli razem 12,5 koła. Dochodzimy do tego etapu w 5-2, ubijamy wszystkie bestie i wszystko podnosimy. Wychodzimy do menu bez przechodzenia dalej, a gdy gra pyta się czy zapisać stan ekwipunku, klikamy tak. Z głównego menu klikamy kontynuuj, pojawiamy się na początku wyżej wymienionego korytarza. I tak przez niecałe 2 godziny w trakcie wesołej pourodzinowej rozmowy z czatem. Nawiasem zapraszam cieplutko na streamy na Twitchu, cały materiał pochodzi stamtąd. Po zdobyciu odpowiedniej kwoty ulepszam ostatnią broń i zgarniam Take It to the Max. Zaraz po niej platynowe trofeum Resident Evil 5. Dzięki za dzisiaj, stóweczka wpadła, poszło szybciej niż się spodziewałem i to naprawdę parę dobrych godzin. W opis wrzucam link do Discorda, gdzie widzowie wybierają gry, w które gram, gdzie wszyscy sobie razem piszemy, dużo fajnych ludzi oraz jeszcze w opis wrzucę link do Twitcha, a że zbliżają się święta, to życzę wszystkim serdeczne nawzajem 100 lat i szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się i strzałeczka. Go again.